Cześć. Parę słów o tym, gdzie jestem, jaki mam plan. Od niedzieli jestem w Gruzji. Przyleciałem tutaj przed południem w niedzielę. Odebrał mnie z lotniska Łukasz z Kaukaz Enduro. Spoko gość. Zawiózł mnie razem z moimi gratami, a miałem walizę dużą, plecak i jeszcze małą torbę. Także trochę graciorów było. No wiadomo. Także w tym całym graciajstwie mnie odebrał, no i pojechaliśmy do Kutaisi od lotniska. No to jest jakieś 20 km, może trochę więcej, ale gdzieś koło. No pojechaliśmy tam gdzie mają swoją siedzibę, tam gdzie ma motocykle i tam gdzie też mają się okazało noclegi. Na szczęście fajnie. No po drodze wstąpiliśmy jeszcze na targowisko w Kutaisi, także można było zrobić jakieś zakupy. Po drodze był krótki briefing związany z bezpieczeństwem, z tym jak to wygląda tak naprawdę jeżdżenie po Gruzji, na to zwrócić uwagę. Dużo tematów. No, się okazało, że po tej Gruzji to już zjeździł całą wzdłuż i wszerz, z tym wie wszystko. Także dużo jeszcze pytań zadałem, także generalnie w miarę byłem dobrze przygotowany. Dotarliśmy tam na miejsce, pokazał mi motocykl, tak widać tą maszynę mam. Dostałem Yamaha 660R XR. Fajna, zgrabna maszynka. No, fajnie utrzymany ma ten motocykl w dobrym stanie. Także spoko. Zjadłem coś, przebrałem się. Poznałem gospodarza, bo tam Kaukaz Enduro wynajmuje lokal u takiego gospodarza, właściciela tego budynku całego. Też poznałem Zazas, też spoko gość. No i po południu jeszcze pojechaliśmy na krótki wyjazd na motorach, bez bagaży oczywiście. Chciałem się zapoznać z motocyklem i zobaczyć jak to jeździ, także jeździ się fajnie, jeździliśmy po różnych miejscach, pokazują mi takie fajne miejsce w Kutaisi, to się nazywa dzielnica pustych hoteli. Rzeczywiście jest cała dzielnica takich luksusowych hoteli, wszystkie puste, rozpadające się niektóre. Niesamowite po prostu, cała dzielnica, piękna zresztą. Same puste hotele i się okazało, że to z 20 lat temu to był boom na rosyjskich turystów. No i pobudowali tych hoteli, no ale potem Rosjanie zmienili kierunek, potem wybuchła wojna, ta pierwsza wojna ukraińska, no i się skończyło, Rosjanie przestali przyjeżdżać, no i hotele wszystkie opustoszały, także no nieźle, ale miejsce spoko. Tam poszliśmy coś jeszcze zjeść w jakiejś knajpce lokalnej, no i wróciliśmy. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, wieczorem oczywiście gruzińskie przyjęcie z toastami w dużych ilościach, z domowym winem wyprodukowanym przez Zazę. Bardzo dobre wino. No, także poszliśmy spać dość późno i ciężko się wstawało, głowa bolała. No, zbierałem się bardzo powoli dzisiaj, bo ciężko było się zebrać. No ale się spakowałem i gdzieś około godziny przed 10 już byłem w drodze. Wygląda to podobno wykopaliska były i znaleźli takie arcydzieła technicznej, złota figurki malutkie, które były niesamowicie dokładnie wykonane. עולם אשר מלך בטרם כל עצים נברא לעת נשא בחרצו כל אזי מלך שמעון יקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בצפרה
אדון עולם אשר מלך בטרם בוא לציני ולעת נסע בחרצו כל אזי מלך שמעון יקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה בתפארה והוא היה והוא הווה בתפארה אדון עולם אשר מלך בטרם בוא יציני ורע והוא היה No, dzisiaj cel był dojechać do kanionu Okasne. Okej, jestem przy Visitor Center w kanionie Okasta. Idę zobaczyć, jak to wygląda, ale nie wiem, czy pójdę, bo tam trzeba sporo iść, na przykład 3 km czy 4 w jedną stronę. Jest w sumie 7 km podobno. O, tych ciuchów motocyklowych 7 km mykać to tak słabo. W tej temperaturze, a to jakbym nie zdążył dzisiaj dojechać do Mestii, a dzisiaj taki plan, że właśnie do Mestii dojechać chcę. A to jeszcze kawał drogi po górach. No więc zastanawiam się, co z tym fantem zrobić. Przejdę się do tego Visitor Center, zobaczę, jak to wygląda na mapie i... No dobra, jestem w Visitor Center. Zobaczymy, co tu jest. Makieta kanionu Okasty, taka bidna. Okej. To się kiedyś postarał, ale się bo trochę zniszczyła. Dobra, odpuszczę sobie kanion Okasta. Rzeczywiście 7,5 km z buta. Mogę sobie wynająć tutaj busa 100 lari, czyli 160 zł. Podwiozą tam i z powrotem. A i tak trzeba zrobić te 2,5 km z buta dookoła kanionu tą ścieżką, nie? Także chyba sobie podaruję. Czy kanionów to będzie, a kanionów nie jadę w kierunku Mestii. No dobra, update. Po krótkiej konsultacji okazało się, że tutaj tą samą drogą, którą wożą ci busiarze, można wjechać. Także motorem spokojnie da radę. No to zobaczymy, czy dam radę. Pierwszy offroad. Spróbuję do kanionu Okasty dojechać. Tutaj spotkałem ekipę z Gruzji na skuterkach. Podobno jacyś bajkerzy tam są na miejscu, także jadę. Not for me. Not for me. По-русски, да. Они не мои друзья. Я сам.
teraz trzeba wrócić. No dobra, motor zaparkowany. Co ciekawe, obok stoi motocykl Benelli TRK. I to nie wersji X, tylko normalny. Z Iranu. Nieźle. Ta para na nim przyjechała. Kurde, przegoście. Tutaj wjechać? Na tym zwykłym terce? Nieźle. No i tak to wygląda. No to jedziemy. No, czy coś jest napisane? Że dronów nie wolno, nie pali, nie wolno zrywać, hałasować, spinać się, bla bla bla. Ale nic nie ma. No dobra, czeka zejście pewnie mi tutaj na dół kamieniu, to 2,5 km podobno. Tego jest, ale nie wiem, czy trzeba będę przechodzić, jeśli może drona puszczę po prostu, sobie go zobaczę z góry. O kurde, to wchodzenie, wycieczka na cały dzień. Nie wiem, czy nie będę musiał zmodyfikować jednak swoich planów. Tą bestię to jutro dopiero zrobię. No, głęboki ten kanał. No, jest konkret. No, robi wrażenie. No, jest. Tak, teraz spotkamy na dół, w górę. Tam jest następny punkt widokowy. No, jesteśmy w połowie drogi, tu jest most zawieszony nad przepaścią. Przestawiłem motor do cienia, bo trochę był w słońcu. Tak, poznałem tą parę z Iranu. Tutaj przyjechali na tym TRK. Jadą teraz do Armenii. No ale tutaj zjechali, kurczę, i będą chcieli tędy wrócić. Jestem bardzo ciekawy, jak dadzą radę. No, życzę wszystkiego dobrego. Nie wiem, czy poczekam na nich i razem nie będziemy wracali, bo tam dość takie są trudne fragmenty, może będą potrzebowali pomocy. Zobaczymy. Ale upał okrutny jest. Prawie 3 dychy chyba jest. No, jak się idzie w słońcu, to masakra. Na szczęście to w kanionie troszkę chłodniej, ale jak się wyjdzie i wraca, to masakra. No dobra. Muszę chwilę odsapnąć, posilić się i co? No i trzeba będzie próbować wyjechać stąd. No dobra, udało się wjechać. Było ostro, teraz pokażę. Ale tam wpycham tych Irańczyków do góry, bo oni są na tym motorze, to się porwali. To już nie mówiłem, że kurde, będzie ciężko. No ale dobra.
Damy radę. No, zdjęli kufry inteligentnie. Fajnie. Okay, we can do it. Kanion Okaste super, bardzo ładny. Warto w kanionie Okaste, jeżeli ktoś ma motocykl taki ofowy, no to nie dać się naciągać na jazdę za $100 busem. Tak, no ale się okazało, że można przejechać na motorze, można przejechać tą samą drogą, co jeżdżą ci busiarze. Nie ma tam żadnych zakazów ani nic, więc podjechałem tam. No powiem wam, że taki dość wymagający bardzo strome zjazdy kamieniste. No z powrotem było dużo trudniej, no ale na miejscu jeszcze pomagałem, jak wracałem, to pomagałem takiej parze słuchajcie, z Iranu. Oni dojechali pod kanion Okaste, pod wejście do samego kanionu, dojechali jakąś boczną ścieżką taką, gdzie ludzie chodzą na piechotę. Nie wiem, jak oni to wyczaili, ale przejechali tam i byli na Benelli TRK, ale nie X-ie, tylko na tym takim turystyku, takim zwykłym, nie? Z małymi kołami. Jak oni tam wjechali i we dwójkę jeszcze w dodatku, to nie wiem. No, ale potem postanowili wrócić ze mną, że to samą drogą, co ja przyjechałem, czyli tam, gdzie busy. No i powiedziałem, że to będzie bardzo trudne tym motocyklem, no ale zdecydowali, że jadą. No i pojechałem za nimi, no i dogoniłem ich bardzo szybko, bo tam już na pierwszym podjeździe mieli kłopoty. No także no, cała impreza trwała trochę, ten powrót, no bo ja wjeżdżałem na wzniesienie, zostawiałem motocykl, rozbierałem się ze zbroi, z kasku. Szedłem na dół, oni dojeżdżali i pomagałem wpychać motocykl. No i potem znowu wsiadałem, ubierałem się z zbroję, kask i znowu następny podjazd i tak chyba z 3 albo 4 razy. No dobra, wypchaliśmy ich. Także zabawa była niezła, no ale pomogłem im, także mam satysfakcję, że mam kulowy kontakt w Teheranie. Jakbym się kiedyś do Iranu wybierał, to jest gdzie się zaczepić w Teheranie, także spoko. Krótki przystanek przy hostelu. Fajne miejsce na spanie, ale jeszcze trochę za wcześnie. Jest restauracyjka przy drodze, taka bardzo lokalna. Zamówiłem sobie haczapury jadarskie. Siadam w cieniu. Uzupełniam elektrolity. Zaraz będzie jedzie to danie. Kosztowało danie adżarskie haczapury i woda 18. Metalowe mostki przed chwilą. Chwila przerwy. Trzeba napełnić bukłaczek świeżutką górską wodą ze źródełka. Są co jakiś czas takie źródełka, tu siedzą panowie często. Sobie gadają i piją wodę przy okazji. A ja naleję. Świeżutka woda. O, ale ulga.
Potem tu podjechałem kawałek dalej na Nguri Dam, zobaczyć Nguri Dam. Także Nguri Dam, no fajne widoki, robi wrażenie, no ale tam za te 4 lari spoko, można wejść, zobaczyć. W sumie nic ciekawego, tylko punkt widokowy. No dobra, jestem tam Nguri. Niestety zostawić musiałem motocykl, bo nie wolno wjeżdżać. Buy tickets? Yes, I told you twice. I bought it. Coin? Yes. Okay. Tak. Trzeba wrzucić monetę. Yes. I tak. Dostałem monetę, żeby odwróciło się to kółeczko. No i tak przejście jest przez bramę. No to logika. Na razie nic specjalnego. Ale to, że tam będzie jakiś widokowy taras. Mam nadzieję. Ale grono tam jest gigantyczne. Nie drzewa. No jest konkretna. Nie, jedna fajna rzecz jest kino. Można wejść, jest kino, jest pokazywany film w tym kinie o budowie tam, historii tam i tak dalej. No i to kino ma jedną podstawową zaletę, jest klimatyzowane. I tam siedziałem cały film, ale nie dlatego, że go tam bardzo chciałem obejrzeć, tylko dlatego, że można było w klimatyzowanym pomieszczeniu trochę posiedzieć. Także no. To atrakcja. Można sobie zobaczyć film o Tamie. Ale tu ma jedną zaletę, to miejsce jest klimatyzowane. O, ale ulga. No, także takie przygody dzisiaj. Potem do kanionu, z kanionu Casta pojechałem, jak mówiłem, do Nguri Dam, a dzisiaj jeszcze, no co, dzisiaj już nic. Miałem dojechać do Mesti, ale no już nie było szans. Miałem do Mesti jeszcze stąd, jest jakieś 90 km. Z tego Ofu jest spora część, więc no raczej dzisiaj już nie zdążył. Na szczęście tutaj nie musiałem brać żadnego hotelu albo pensjonatu, bo no, tutaj jest jakiś kemping, po drodze trafiłem. No dobra, trafiłem na jakiś taki kemping. Otwarte, tutaj miałem też jedzonko, prysznic z węża, z beczki. Miodzik można kupić, stoję tu na noc. Szybciej nie chcę jechać. Dobrze woda jest. No dobra, miejsce wybrane, tutaj koło domku panów. Ale to tu przynajmniej jest płaściutko, już wirkiem wysypane, ale widok po prostu mind blowing. Obozowisko już jest rozbite. Pierwszy kemping pod chmurką w Gruzji. No miejsce spoko. No tak wbiłem się, tutaj trochę mogłem tam na trawie, ale w sumie ten widok super rano będę miał. Ja te stoły. Można by sobie siąść, o, proszę. No, z takim widokiem za $1 000 000, po prostu niesamowite. Z takim widoczkiem sobie siedzieć. Tutaj jest
Gospodarcza. I prysznic. To właśnie to prysznic jest, który użyłem dzisiaj. To jest prysznic tego typu. To jest baniaczek. Tyk, 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 tyk. I tutaj się człowiek prysznicuje. No. Także jest. Jakby kto pytał, to jest. Tutaj knajpeczka. Teraz jakieś piwko u pana. Można. No sobie wezmę dzisiaj piwko jakieś wieczór. Zupełnie trudno. To są psy złodzieje. Ten większy. Chciał mi ukraść żarcie. No, takie sobie miejsce. Tu pan buduje ewidentnie jakiś następny domek. O, i tak to właśnie jest. Bardzo elegancko. A tutaj koledzy przyszli. Złodziejaszki, żarcia. Psy. No, to tak to dzisiaj i wczoraj się działo. Przygoda gruzińska trwa. Dobranoc.